Zakręcamy stopę w prawą stronę. Stopa skrzyżowa skręcona do środka. Wdech. I wchodzimy w dół. Jeżeli chodzi o miejsce, w którym jestem, to jest to Toruń, więc nie jestem w Holandii, w Lelystad. Jeżeli chodzi w ogóle o wycieczkę, o przylot w tę stronę, to miałam niefajną przygodę. Nie zdarza mi się, żebym się spóźniła na lotnisko, ale tak się stało, że nie zdążyłam, a miałam też bagaż rejestrowany, więc nie zostałam wpuszczona, po prostu za późno się pojawiłam. No i co? I tego samego dnia po prostu poprosiłam o przelot, bo byłam na lotnisku Eindhoven, więc miałam mieć przelot z Eindhoven do Poznania. No i nie poleciałam. Poleciałam kolejnym samolotem, który był z Eindhoven do Gdańska. No po prostu z Gdańska mam bliżej do Torunia, tak samo jak z Poznania mam bliżej pociągiem do Torunia. Więc ja zawsze tak gdzieś tam mam z tyłu głowy, pamiętam o tym, no bo wiadomo, kilka lat już mieszkałam też samodzielnie w Toruniu i kiedyś mieszkałam 2 miesiące w Poznaniu, więc pamiętałam o tym, że te połączenia, na pewno żaden Lublin, na pewno żadna Warszawa też nie wchodzi w grę, ponieważ pociągi, jeżeli chodzi o połączenia, jest to słabe, a ja jakby to powiedzieć, troszkę leniwie podeszłam, bo mi nie chce się bawić w przesiadki, tym bardziej, że byłam około 17, po 17 byłam w Gdańsku, jeszcze musiałam dotrzeć, tak? Więc było już dość późne popołudnie i ja sobie nie wyobrażam jeszcze bawić się w jakieś przesiadki. Poza tym moje akcje z pociągami jakieś 2 razy były takie niefajne, więc ja wolę bezpośredni pociąg i koniec, kropka. Miałam przeboje. Przyleciałam tu we wtorek, przyleciałam 9, no i potem musiałam się dostać z Gdańska do Torunia i wyszło tak, że byłam około 10 w mieszkaniu. Jak wiecie, ja nie mam domu rodzinnego, więc przyleciałam pozałatwiać tam pewne sprawy, też spotkać się z niektórymi osobami i jeżeli chodzi o miejsce, w którym jestem, to jest to mieszkanie z Airbnb. Jest taka strona Airbnb, aplikacja w sumie też. I sobie wynajęłam po prostu mieszkanie na 4 dni, więc wylatuję w sobotę. No a teraz jestem w Toruniu. Jest w ogóle bardzo ładna pogoda, co mnie cieszy. W Holandii też jak byłam, to fajna pogoda była. No i co? I dzisiaj muszę też trochę pozałatwiać. Muszę iść do urzędu po dokument. Też spotkam się z dawno niewidzianą koleżanką, którą serdecznie pozdrawiam. No i jestem po treningu jogi. To jest taki fajny, duży telewizor. Więc sobie włączyłam jogę na YouTube i wróciłam do niej po dłuższej przerwie, bo niestety ostatni czas miałam taki, że chodziłam do pracy od 7 do 16 i byłam zmęczona po prostu i odpuściłam sobie tę jogę, a że mam od 8 sierpnia teraz urlop 2 tygodnie, więc postanowiłam, że wrócę i potem nawet jak wrócę do pracy i będę miała jeszcze ranne zmiany, to postaram się tę jogę praktykować. Mimo wszystko, bo ja się czuję teraz lepiej po tej praktyce i psychicznie, i tak też fizycznie. Choć co prawda niektóre mięśnie tam zastygły. No ale tak bywa, że są sytuacje takie, no, że człowiek nie daje rady. No, ja tak mam, że na mnie ranne zmiany działają. Oj, kiepsko. Ja wiem, że człowiek musi wstawać do pracy i oczywiście to robiłam,
ale zdecydowanie bardziej wolę te zmiany, kiedy idę na 15 do pracy, bo ja sobie fajnie organizowałam czas i byłam bardziej wypoczęta. No ale cóż, są takie sytuacje w życiu, że nie mamy czasami wpływu na pewne rzeczy i tyle. No, ale pokomentować sobie musiałam, no jestem Polką, nie? Mamy to we krwi, że narzekamy czasami, więc mimo tego, że mieszkam w Holandii i moja mentalność się od czasu pobytu w Holandii, moja mentalność się zmieniła, bo myślę, że jestem bardziej pozytywną osobą niż jak mieszkałam w Polsce, to jednak jeszcze ten pierwiastek tam tego narzekania został, bo jednak jestem Polką. No i tak to wygląda. No i co, wstałam o 8, zrobiłam trening. Niedługi, bo myślę, że na początku to muszę się troszkę wdrożyć. I co? I się ogarnę i pójdę załatwiać, co mam załatwić. Wczoraj widziałam się z moim bratem. No i zrobiłam sobie loki, bo ogólnie to ja mam od dłuższego czasu logówkę, a chyba raz ją użyłam i to z takim skutkiem, że zrobiłam połowę włosów, potem stwierdziłam pierdzielę i związałam włosy i poszłam do pracy. Bo nie skończyłam po prostu zrobić nie zdążyłam po prostu zrobić tych loków. No a wczoraj sobie zrobiłam loki, jeszcze teraz trzymają, ale te włosy już jednak nie są zbyt świeże, więc no. Pójdę się ogarnąć i ruszę w miasto, a mieszkanie jest bardzo ładne. Podobają mi się niektóre meble, podoba mi się też kolorystyka, w jakiej są pewne pomieszczenia zrobione, jeżeli chodzi o zaprojektowanie pomieszczenia. Tak. I są niektóre takie, jeden pokój jest na przykład w takich ciemniejszych barwach i jakoś tak jak go otworzyłam, to mówię, nie, tu nie będę spała. No ale drugi na przykład ma takie fajne, sympatyczne kolory. No, jestem po terapii online. No i co? Jestem gotowa do wyjścia i śmigam, tak? Bo jest bardzo ciepło w Toruniu, a ja ostatnio mam tak, że kiedyś pamiętam, że nie lubiłam za bardzo sukienek, a teraz się lubię trochę bardziej kobieco ubrać. Więc póki jest lato, to trzeba korzystać. Nawet jak się nie ma, nigdy nie ma, to i tak, no. Stwierdzam, że sobie założę sukienkę i idę. Jeszcze mam trochę czasu, więc idę sobie pospacerować po Starówce, bo od momentu przyjazdu nie miałam na to czasu, bo zajmowałam się załatwianiem pewnych spraw. No bo jednak to są tylko 4 dni, więc czas mam ograniczony. Jest ogólnie gorąco, jest 26-27 stopni. To słońce tak się pojawia, znika, coś takiego. Ale nie narzekam. Trzeba się cieszyć, póki jest to lato, a potem przyjdzie depresyjna zima, której nie znoszę zimy, nawet polskiej zimy ze śniegiem nie lubię. Po prostu nie lubię zimy. No ale okej, każda pora roku jest ważna. No, więc idę się jeszcze przejść na Starówkę. No, pochillować. A potem mam spotkanie z koleżanką. Spotkałam się z Emilką. Teraz jestem w centrum handlowym. Miałam jechać do domu, ale stwierdziłam, że kupię sobie buty, bo nie mam żadnych butów do sukienki, spódniczki, więc postanowiłam, że w sumie nie głupim pomysłem będzie, żeby kupić sobie albo buty na obcasie. Chciałam na takim grubszym obcasie, ale jednak stwierdziłam, że nie, bo w sumie ja nie chodzę w obcasach, więc kupiłam sobie takie balerinki, bo ja lubię wygodę. No, jestem już w mieszkaniu. Pojadłam. Zrobiłam sobie coś do jedzenia. I co? Kupiłam grę Double, na której mi zależało, więc jest. I kupiłam też buty.
Takie zwykłe, proste, najprostsze balerinki. Po prostu. Who's going to be the one to have the emergency Pop-Tarts on hand? I'll get to know them. Party might be kind of a fun way to do it. I'm sorry, are you telling me to let Ferris open the door to the world? I'm not telling you anything. I just want to make sure that at the end of 4 years, you've not only read every book in the Yale Library, you've also had some fun. I will have fun. Kolejny dzień. Kolejny dzień w Toruniu. Dzisiaj będzie trochę luźniejszy. No, a dziś jest piątek, więc jutro będę wylatywać. Muszę się jeszcze dostać jutro z Torunia do Poznania. No, a dziś taki luźniejszy dzień. Spotkam się jeszcze z moim bratem, prawdopodobnie. Pójdziemy do kina, a potem odwiedzę wujka. I co? I teraz śniadanko, ogarnąć się. I pójdę jeszcze coś kupić dla Krzysia, bo mnie prosił. Więc też załatwię jedną sprawę. No, jednak wyszło tak, że nie spotkam się z moim bratem dziś. Zjedliśmy się w środę w Chełmie, a dziś on nie przyjedzie do Torunia. Więc ja idę sobie na spacerek. No, na Starówkę. Jest piękna pogoda. Nie jest jakoś bardzo duszno. Jest nawet wiatr, więc jest spoko. No. I taki piąteczek, piątunio. Jednak się pomyliłam, bo jest mega gorąco. Chyba dlatego, że wyszłam jakoś tak przed 12. To nie było jeszcze tak mega duszno. A teraz już jest za gorąco. Czasami potrzeba wycofać oddech, aby uzyskać nieobecność. Starasz się odepchnąć mocniej prawą ręką. Lekko do góry, poczuj wydłużenie swojego prawego boku. Wydech do góry. Teraz wydech rozkręcamy się w prawą stronę. Podeprzyj się z tyłu, swoją ręką chwycę kolano, bądź luzu. Wyłóż plecy, wdech. Pogłęb skrętu na wydechu. I w górę wdech. I zmiana strony, wydech. Zejdź z pałki. Wróć do neutralnej linii kręgosłupa. Pamiętaj o szeroko rozpostartych palcach dłoni, zadarte palce. Spływał w dole i również 3 oddech. Tak do góry. Lecę z powrotem do Holandii. Cieszę się, no bo to jednak jest mój dom. Tęsknię też za Krzysiem. Stęskniłam się. Więc prawie cały dzień w podróży spędzę.